Partnerem filmu jest Swandu, producent fotelika, w którym wozimy Filipa. Tutaj za 4 kubeczki wina grzanego zapłacicie 120 zł. Gdyby później pojawiła się potrzeba, to w tym przybytku na Krupówkach 4-osobowa rodzina zapłaci 4 dychy. Zastanawiamy się, czy jeszcze coś zostało z tego fajnego Zakopanego, które tak miło wielu wspomina. To była pierwsza prawdziwa podróż Filipa. Przespał całą praktycznie, także super. Z Patrycją było to samo. Jak też miała kolki, to wystarczyło ją wsadzić do samochodu, objechać blok naokoło i się uspokajała. To jest miłość w Zakopanem, czyli 2 miłosie. Dobrze, no patrzcie, my już grzejemy rosół. A, pachnie ci całkiem rosół. No w ogłoszeniu było coś o widoku na Tatry. Ja mam nadzieję, że chodziło o coś innego. Coś tam jest chyba. No tak. Naszą wycieczkę rozpoczniemy od najstarszej i najładniejszej ulicy w całym Zakopanem, czyli nie od Krupówek, a od Kościeliskiej. Właśnie tutaj zobaczycie perełki architektury, czyli definicję stylu zakopiańskiego. Budynek, który za mną widzicie, został całkowicie i świadomie wybudowany w stylu zakopiańskim. Stylu, którego byśmy nie mieli, gdyby nie jeden człowiek. Stanisław Witkiewicz, czyli ikona, popularyzator i powiedzmy twórca stylu zakopiańskiego. W czasach, w których Witkiewicz tworzył, zaczęły się robić coraz popularniejsze kurorty, na przykład w Szwajcarii, w Tyrolu. I tam ten styl coraz bardziej się rozpowszechniał, również w innych miejscach Europy. Witkiewicz widział w tym zagrożenie dla tego folkloru, dla tego, co się dzieje w Zakopanem, na Podhalu i postanowił aktywnie dbać o to, żeby ludzie, budując coś nowego, wykorzystywali, wręcz eksponowali te elementy charakterystyczne dla stylu podhalańskiego. Najlepiej, kiedy sam mógł zająć się projektowaniem. Taka okazja właśnie tutaj się nadarzyła, kiedy to mógł wybudować, zaprojektować dom dla pewnego człowieka. Dostał wolną rękę, dzięki czemu zajął się absolutnie wszystkim. Nawet piece kaflowe, zasłony, firany, karnisze i klamki sam architekt zaprojektował. Taki niefart, że chyba przed II wojną światową budynek trafił w ręce wojskowych, a oni może nie do końca docenili ten styl, także większość piecy kaflowych zburzyli, powymieniali podłogi, w ogóle sporo się pozmieniało, tak nowocześnie się ją zrobiło. Później w czasach II wojny światowej budynek przejęli na swoje cele Hitlerjugend. Na szczęście ostatnimi czasy jest tam muzeum, można zapoznać się dobrze właśnie z esencją tego stylu zakopiańskiego. Słuchajcie, jakiś świetny patent, jeśli chodzi o parking. Dziwiliśmy się, jak to działa. Mamy tutaj budkę. Trzeba do tego woreczka wsadzić 2 dyszki, swój numer rejestracyjny i wrzucić do tej skrzynki. Proszę. Zakopiańskie powietrze służy. Filipek śpi porządnie twardo. Wygląda na to, że jest ten szlak bezpłatny teraz. Tutaj normalnie jest oznakowany jako PTTK. Ale nie zawsze tak było, proszę Państwa, jeszcze jakieś 2-3 lata temu, żeby dostać się pieszo na Gubałówkę, trzeba było zapłacić więcej niż za odcinek autostrady tak naprawdę w naszym kraju. To były 2 opłaty. Dokładnie.
Świetnie. No można wejść pieszo, ale to byłby jednak wyczyn pewien. No z wózkiem na pewno się nie da. No serce by mi pękło. Nie miałem pojęcia, czego się tu spodziewać, ale Gubałka jest bardzo rozhulana. Trochę wiadomo, jakiegoś tam kiczu sprzedają, waty cukrowe i tak dalej. No ale to normalne, też z dziećmi tutaj się przyjeżdża. Jest atmosfera górskiego kurortu, o to chodzi przecież. Właściwie można się poczuć bardzo fajnie, zwłaszcza jak słonko przypieka, ci ludzie tutaj popijający jakieś fajne drineczki. Nie wiem, podoba mi się. Chyba warto tutaj podjechać albo się wdrapać, jeśli pogoda na to pozwoli i siły. Więc tutaj mamy alternatywę dla kolejki, można wejść, jakąś godzinkę nam to zajmie. Trzeba mieć odpowiednie buty, bo w tej chwili na górze jest oblodzone. Przed chwilą rozmawiałem z naszymi miłymi widzami, których serdecznie pozdrawiam. Oni weszli właśnie. No, widoki są piękne, no i można w każdej chwili się zatrzymać, poobserwować góry. Niestety kolejką jadąc nie mamy tak wiele tych możliwości, ale można wjechać, można zejść. Także kombinacje wszelakie dozwolone. Jak to się stało, że akurat Zakopane, a nie jakaś inna miejscowość podhalańska stała się takim największym, słynnym kurortem? Za tym wszystkim stał lekarz z Radomia, dr Tytus Chałubiński, który najpierw polecał swoim pacjentom Zakopane jako miejsce, gdzie powietrze szczególne właśnie tutaj może pomóc im na płuca. Także pierwsze co, Zakopane jawiło się jako uzdrowisko. Tytus Chałubiński przybył do Zakopanego w 1873 roku, akurat jak wybuchła tutaj epidemia cholery. Przerażeni górale nie wiedzieli, co zrobić z chorymi, więc próbowali wszystkiego. Na przykład zakopywali ich po szyję w ziemi. Innych z kolei poili ogromnymi, zabójczymi wręcz ilościami alkoholu. Oczywiście bezskutecznie. Tytus na własny rachunek sprowadzał z Krakowa lekarstwa i ogarnął temat. Chałubiński został później w Zakopanem, stał się tutaj słynnym lekarzem. Chodzili do niego górale, nawet byli za darmo leczeni. Zdarzało się, że przeprowadzał operacje, przez to ludzie zaczęli postrzegać go jako jakiegoś nadczłowieka korzystającego z mocy nadprzyrodzonych. Wczoraj obiadek był w domu, dzisiaj będzie na mieście i to przy krupówkach. A nic, Filip zaczął płakać, trzeba go też nakarmić, więc musimy gdzieś przysiąść. Chodźcie, chodźcie, tutaj już zjemy sobie. Gdzie? A tutaj taką restaurację Unika namierzyła. Proszę, kwaśnica 12. Jeszcze bardzo przyzwoite ceny. I to praktycznie na samych krupówkach. Przyszła i kwaśnica z żeberkiem. Chodzimy tak po tych krupówkach, w górę i w dół, w górę i w dół. Jeden nasz znajomy się śmiał, że powinny zmienić nazwę na ulicę AliExpress, ale nie jest tak źle w sumie. Nie ma jest trochę tragedii. rękodzieła tutaj, jakichś takich oryginalniejszych pamiątek. W nocy wygląda świetnie, bo podświetlona jest takim ciepłym światełkiem jak rynek w Krakowie. No, te latarenki takie super. Robią robotę. No i robotę robi widok na góry. No. Idziesz tędy i co chwilę taka. Panorama się otwiera. Pięknie. W 1870 roku Krupówki były już ulicą i powstał wtedy, powiedzmy, pierwszy dom wczasowy. Stał za tym Eliasz Radzikowski, postać znana, absolwent krakowskiej ASP, miłośnik gór. Wkręcił się nawet w Towarzystwo Tatrzańskie, wytyczał szlaki. Stał się taką zasłużoną postacią dla Zakopanego i chciał, żeby jego przyjaciele, kiedy będą do niego przyjeżdżać, żeby mieli się gdzie przenocować. Dlatego też wybudował sobie na Krupówkach dom z wieloma pokojami właśnie po to, żeby swoich prywatnych gości przenocować. Ale podłapali to inni i wybudowali sobie podobne obiekty, które właśnie na Krupówkach powstały i miały od tamtej pory już pełnić funkcje oficjalnych domów dla gości, pierwszej takiej bazy turystycznej. A teraz wiecie, gdzie idziemy?
sprawić frajdę Patrycji i zabieramy ją do myszogrodu, czyli do świata gryzoni wszelakich. Co? Tylko czy to jest otwarte? Jest. No to zapraszamy, Patrycjo. Ile ich tam jest? To jest co? Szczur? Myszka panda. To jest myszka panda? Tak, dokładnie, nawet jest podobna do Szejsi z mordki. Patrz jak się ganiają. Ale jesteś fajny. To są takie jak myszki Antosia. Tam siedzi taka stara mysza na bojdełku. O tak, to jest ojciec chrzestny. Wspominamy z mamą słynny koktajl bar, który był tutaj na Krupówkach. Pewnie go kojarzycie, jeszcze jakieś 30 lat temu można tam było wypić coś dobrego, co prawda na bazie mleka, a nie mojito, bo bar powstał w 1962 pod patronatem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Było to miejsce legenda, ale już sam budynek był niesamowity, bo powstał w 1901 jako hotel Sport. W nim też była słynna restauracja u Karpowicza, gdzie zbierali się Makuszyński i reszta tej całej bohemy, która rozsławiła zresztą Zakopane. Więc miejsce legenda, kultowe, powinno przetrwać do naszych czasów, a tak się nie stało, bo w 2000 roku, nie mam pojęcia jakim cudem, został budynek rozwalony. Jeśli wiecie, dlaczego do tego doszło, to napiszcie w komentarzach, bo dla mnie to wielka zagadka. No to jakby, nie wiem, jamę Michalika w Krakowie ktoś postanowił rozwalić, no bo co tam. Jakoś się pogodziliśmy z tym, że słynnego koktajl baru już nie ma na Krupówkach, ale za to odkryliśmy w tej chwili cukiernię, która jest tutaj od 53 lat, także zawsze coś na pociechę. Zresztą przesympatyczna pani tam pracuje, a ciasta są rewelacyjne. I zobaczcie jaki klimacik. Dziewczyny już się tam zajadają. Zobaczcie jakie pyszności. Pischinger. O właśnie, tego szukam. Cena, spokojnie. Dziękuję bardzo. Tutaj pani pozwoliła mi pokazać te smakołyki, które proponują. Jak widzicie, ceny wcale tutaj nie są jakieś zaporowe. Nawet bym powiedział, że bardzo przyjazne. Ile to już kombinacji tych serków jest? Z czosnkiem niedźwiedzim. Ja nie mogę. No to wygląda apetycznie. A ja sobie wziąłem takiego klasycznego, podgrzanego i za coś takiego piątal. Także jak widzicie, całkiem w porządku. Serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dużo dobrego. A kto tutaj mieszkał? W tym domu, proszę państwa, mieszkał Kornel Makuszyński. Przepadamy za książkami Makuszyńskiego, a pewnie zwróciliście uwagę, że często akcja dzieje się chociażby na chwilę właśnie w Zakopanem. Makuszyński mieszkał tutaj. Początkowo był takim umiarkowanym hejterem miasta, ale później mu przeszło do tego stopnia, że nawet otrzymał honorowe obywatelstwo Zakopanego. No zaraz tam podejdę. I co ciekawe, stał się popularyzatorem też sportów zimowych, mimo że sam nie jeździł na nartach, nie chodził za bardzo po górach, ale był współorganizatorem różnych zawodów, a nawet pomagał biednej młodzieży kupić sobie sprzęt, aby mogli ćwiczyć. Także stał się też legendą Zakopanego, wgryzł się tutaj w historię miasta. Fajna bacóweczka. A tu mamy wędzarnię. Słynne sznurówki. Pok, pok. Dzień dobry. O, super. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Hops. Patrzcie jak tu jest wygodnie.
z tym, że to się odkręca w twoją stronę. Szeleczki się trzymają na magnesie. No i się zapina maluszka. Tutaj główka mu nigdzie nie lata. I fajnie, bo ten fotelik może służyć naprawdę lata. On później przechodzi transformację na większe dziecko i jeszcze większe, a później zmienia kierunek jazdy. Powinien być w zasadzie rozebrany z tego, ale za zimno już, żebyśmy go rozbierali. No i dociskamy, żeby był stabilnie tutaj. I hopa, przekręcamy tyłem do kierunku jazdy, blokuje się i tak jedzie bezpiecznie. Miejscowość słowacka, do której jedziemy, nazywa się Głodówka. W sumie dobrze nam zrobi potem. Teraz jestem ciekaw tego, czy jak przyjedziemy za granicę, czyli za jakieś 3 km stąd, czy architektura drastycznie się zmieni. Czy ten styl zakopiański naprawdę, czy też podhalański jest dotąd i Słowacy już mają zupełnie inny pogląd na sprawę. Zobaczymy. Tutaj była, słuchajcie, granica. Pamiętam dobrze, jak maluchem podjechałem i kazali mi otwierać bagażnik. Co było dość zabawne, bo co tam w tym bagażniku upchniesz? W Malczanie. Też ładne domeczki, ale już architektura nie jest taka jednorodna. Potrawiny. Czy są tutaj twoje ulubione jogurty? Są. Właśnie, bo już większość rzeczy słowackich to można kupić w Polsce. I studencką, i lentylki, i piwo. Nie wiem, czy Kofola jest? To nie jest. Natomiast jest coś, co ja bardzo lubię na Słowacji, i to są jogurty śmietanowe. To ja biorę na prezenty. Klasyka. Jak Zakopane, to i Wielka Krokiew. Powstała w 1925 roku. Parę lat wcześniej już władze głowiły się nad nowym planem zagospodarowania miasta i w tej części miało być na sportowo, a skocznia stanowiłaby centralny punkt. Plan był świetny, ale zabrakło pieniędzy. Kombinacje były różne, na przykład każdy mógł stać się udziałowcem skoczni, dotując budowę. Ale i to nie pomogło. Także koniec końców do budowania skoczni zaprzęgnięto wojsko. To już koniec naszej przygody w Zakopanem. Mamy nadzieję, że... powoli? Tak. No Zakopane to takie miejsce, w którym większość z Was pewnie była chociaż raz w życiu, no bo to wiadomo, taka stolica polskich gór, więc bardzo często odwiedzane miejsce, ale też właśnie z racji na tak wielką ilość turystów też zmieniające się z roku na rok, bo powstają nowe miejsca, nowe atrakcje, no i dlatego warto tu co jakiś czas zajrzeć, przynajmniej na ten 1-2 dni. Przez to, że się zmienia, to czasem możemy mieć mieszane uczucia, bo czegoś nam będzie brakowało, jak choćby słynnego koktajl baru. Ale cóż, tak to bywa. Chociaż tak szczerze mówiąc, to mi bardziej się podobały te dolinki. Chochołowska, Kościeliska, bo tam jest naprawdę, nie jest tak naciskane wszystkiego na kupę, gdzie szyld szyldem pogania i wszystko świeci neonami. Jest tak prawdziwiej trochę. Dajcie znać, co Wy lubicie tutaj robić, jak Wam się podoba spędzać czas w Zakopanem, czy w ogóle lubicie tutaj przyjeżdżać. A może jeszcze nie byliście i się wybieracie. A jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, a Wam się w miarę spodobało, no to zapraszamy do zasubskrybowania, do odwiedzenia też naszego Instagrama Orient Explorer i do zobaczenia już w następnym filmie. Trzymajcie się, hej, hej. Hej, hej. Słyszycie to? Jak tak będzie całą noc, to wesoło. A czytaliśmy o tym w komentarzach. Miły wypoczynek zamienił się w nieprzespane noce i obrażanie ze strony właściciela, który po tym jak zgłosiliśmy całonocne stukanie nad głową stwierdził, że to może nam stuka w głowie. Szczyt chamstwa. Trzecia w nocy. Noc mieliśmy nieprzespaną. Zapytacie, czemu zignorowaliśmy ten komentarz? No bo myśleliśmy, że skoro jakiś czas temu ktoś na to narzekał, no to problem, jaki by nie był, został rozwiązany. A tu Gucio. Dlatego strach było panią wołać, żeby nie wysłała nas na przymusowe badania do psychiatry. Partnerem filmu jest Swandu, producent fotelika, w którym wozimy Filipa.